Co musisz wiedzieć o pieprzykach? W większości przypadków pieprzyki i piegi są zupełnie nieszkodliwe. Dopiero jeśli zauważysz, że zmienia się ich kolor, rozmiar czy kształt, jest to powód do niepokoju i wymaga to wizyty u dermatologa. Nawet gdy dany pieprzyk nie wydaje się być groźny, wciąż może być nieco irytującym problemem estetycznym. Nie każdy z pieprzykiem na twarzy czuje się seksownie niczym Madonna, Marilyn Monroe czy Scarlett Johansson. Pieprzyki w języku medycznym są określane mianem zmian komórkowych barwnikowych. Melanocytyczne są to brązowe lub czarne niewielkie plamki na skórze, związane z akumulacją melanocytów, czyli komórek produkujących pigment, czyli melaninę. Niektóre pieprzyki są z nami od urodzenia, a nawet dziedziczone od rodziców. Inne pojawiają się na naszej skórze z biegiem czasu, najczęściej pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Nie wszystkie pieprzyki wyglądają tak samo, niektóre są płaskie, inne wystające. Mogą być gładkie lub chropowate, a w ich okolicy mogą, ale nie muszą, pojawiać się włoski. Część z nich blaknie z czasem. Wśród czynników wiążących się z pojawianiem się pieprzyków możemy wymienić zmiany hormonalne, czynniki genetyczne, ekspozycję na słońce. Najlepsze sposoby usuwające pieprzyki, jeśli twoje pieprzyki są całkiem niegroźne, nie zmieniają swojego wyglądu przez dłuższy czas lub też byłaś w tej sprawie u swojego dermatologa i wykluczył on wszelkie zagrożenia. Możesz śmiało skorzystać z kilku naturalnych sposobów usuwających pieprzyki. Czosnek to produkt o wszechstronnym zastosowaniu, bardzo często korzysta się z jego właściwości do usuwania przebarwień. Stanowi źródło enzymów zdolnych do rozbicia komórek produkujących barwnik pieprzyków czy innych zmian skórnych. Jeśli chcesz usunąć pieprzyk, koniecznie skorzystaj z właściwości czosnku. Co będzie ci potrzebne? Ząbek czosnku, gaza, taśma samoprzylepna albo plaster. Co należy zrobić? Przed rozpoczęciem zabiegu zdezynfekuj i oczyść skórę środkiem z alkoholem. Pokryj też skórę odrobiną olejku migdałowego lub wazeliną, aby ochronić okolice pieprzyka. Rozgnieć ząbek czosnku i otrzymaną miazgę umieść bezpośrednio na pieprzyku. Pozostaw czosnek na skórze przez całą noc. Przykryj pieprzyk gazą i przyklej do skóry. Po tym czasie pieprzyk powinien odpaść samoistnie. Powtarzaj zabieg codziennie przez tydzień. Sok z cebuli. Możesz kupić gotowy sok z cebuli w sklepie lub przygotować go samodzielnie w domu, jest to bardzo prosty i tani sposób. By skutecznie i przede wszystkim bez ryzyka pozbyć się niechcianych pieprzyków. Co będzie ci potrzebne? 1 cebula. Oto instrukcje. Co należy zrobić? Pokrój cebulę w pióra i umieść je w robocie kuchennym. Zmiksuj. Otrzymaną pastą pokryj dokładnie cały pieprzyk i pozostaw na kilka godzin. Po około 3 tygodniach regularnego stosowania tego sposobu wygląd skóry znacznie się poprawi. Pamiętaj, aby nie stosować tego sposobu, jeśli pieprzyk znajduje się na powiece lub w pobliżu oka, gdyż bardzo łatwo o podrażnienie delikatnej skóry w tym obszarze. Ocet jabłkowy. Ocet jabłkowy to doskonały sposób, by rozjaśnić kolor pieprzyka i usunąć go naturalnie, bez uciekania się do zabiegów chirurgicznych czy agresywnych sposobów chemicznych. Co będzie ci potrzebne? 1 łyżka stołowa octu jabłkowego, 10 ml, bawełniany wacik.
Co należy zrobić? Zmocz wacik w odrobinie octu i przyłóż go bezpośrednio do pieprzyka. Pozostaw wacik na pieprzyku przez co najmniej godzinę i powtarzaj ten zabieg codziennie, aż zmiana skórna całkowicie zniknie. Jeśli ocet jabłkowy podrażnia skórę, koniecznie przerwij stosowanie tego sposobu. Olej rycynowy. Olej rycynowy nie tylko pozwala na bezpieczne usunięcie pieprzyków, ale także brodawek i innych znamion i zmian skórnych. Aby sposób ten był skuteczny, wymaga regularnego stosowania przez kilka dni. Aby przyspieszyć ten proces, możesz uzupełnić ten zabieg sodą oczyszczoną lub pokruszoną aspiryną, a nawet tygodni. Co będzie Ci potrzebne? 1 łyżka stołowa oleju rycynowego, 10 ml, 1 tabletka aspiryny lub 1 łyżka stołowa sody oczyszczonej, 10 g, opcjonalnie. Co należy zrobić? Wetrzyj olej rycynowy bezpośrednio w pieprzyk, nie zmywaj olejku. Pozostaw olejek na pieprzyku przez całą noc, umyj skórę rano. Stosuj regularnie przez miesiąc. Wymaga to cierpliwości, ale jest całkowicie bezpieczne i nie pozostawia blizny. Gdy będzie po wszystkim, Twoja skóra będzie wyglądać, jakby nigdy nie było na niej żadnego pieprzyka. Skórka z banana. Skórka z banana nie tylko pozwala usunąć pieprzyki, ale doskonale nawilża skórę i nie wywołuje żadnych skutków ubocznych. Co należy zrobić? Nie wyrzucaj skórki po bananie. Odkrój jej kawałek i umieść ją wewnętrzną stroną na pieprzyku. Powtarzaj ten zabieg codziennie, zawsze na noc. Nie spłukuj skóry. Olejek z drzewa herbacianego. Istnieją 2 różne sposoby, by usunąć pieprzyk z wykorzystaniem olejku z drzewa herbacianego. Pierwszy z nich to wcieranie olejku w pieprzyk z użyciem patyczka higienicznego. Drugi polega na nasączeniu olejkiem bawełnianego wacika i zabezpieczeniu go bandażem. Możesz stosować oba z nich, w zależności od potrzeb i pory dnia. Rano możesz stosować sposób pierwszy, a na noc przykleić opatrunek do skóry. Po około miesiącu zauważysz efekty. Soda oczyszczona. Sodę oczyszczoną możesz stosować oddzielnie lub w połączeniu z olejem rycynowym, tak jak opisano wyżej. Możesz także dodać do niej odrobinę wody. Idealny będzie każdy sposób, który pozwoli na przygotowanie z sody oczyszczonej gęstej pasty, którą można zaaplikować bezpośrednio na pieprzyk. Gdy pasta wyschnie, przemyj skórę wodą i przykryj gazą. W tym przypadku potrzeba około 3 tygodni, by pieprzyk zniknął. Sok ananasowy. Sok z ananasa redukuje stopień napigmentowania pieprzyka i sprawia, że znika on stopniowo. Możesz kupić gotowy sok ananasowy w sklepie lub przygotować go w domu, miksując owoc w blenderze. Co należy zrobić? Zaaplikuj sok ananasowy bezpośrednio na pieprzyk z pomocą bawełnianego wacika. Pozostaw do wyschnięcia, nie spłukuj skóry. Dla lepszego efektu, używaj świeżego soku z naturalnych produktów, który zawiera więcej kwasu cytrynowego. Inne owoce, które mogą okazać się przydatne, to m.in. zielone jabłka, cytryny i grapefruty.